Witam serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj mamy 16 lipca i ruszamy z kolejną sesją. Tak jak mówiłem w poprzednich materiałach, będę robił teraz jedną, góra 2 sesje w tygodniu. Są wakacje, tutaj za dużo się nie dzieje, więc nie ma sensu też siedzieć przy wykresach, bo jest to kompletna strata czasu. Dlatego dobrze Wam radzę, żebyście po prostu też skorzystali po prostu z czasu bardziej wolniejszego, a od września ruszyć na 100% z handlem na giełdzie. Jakimkolwiek, czy by to nie były akcje, forex, futuresy. Oczywiście ja się skupiam i moja grupa tylko na futuresach. Na wstępie zapraszam też na Discord. Jeżeli byście chcieli skorzystać z grupy, no to proszę o maila na fstrader87@gmail.com. Tam wyślę Wam zaproszenie, dołączycie sobie do serwera. Wszystko jest za darmo, nic od Was nie chcę, nie sprzedaję żadnych kursów, po prostu jeżeli chcecie, to korzystacie, jeżeli nie, to nie. Dobra, na wstępie też prosiłbym o suba, lajka, jakiś komentarz. To jest jedyna forma zapłaty dla mnie. Jeżeli byście chcieli po prostu wspomóc ten kanał, to będę bardzo wdzięczny. No i co? No i ruszamy już z sesją. I tak, na początku tradycyjnie mój plik, który jest jakby zbiorem moich zasad, zbiorem moich przemyśleń odnośnie tradingu. Jest to wszystko taki niezbędnik. Są jakby core rules, czyli jakby zasady, którymi się kieruję, jeżeli chodzi o trading. Sesyjne reguły, checklista, wykresy, dziennik. Kiedyś korzystałem z takiego dziennika pisanego, teraz nagrywam każdą sesję. Po sesji drukuję to, drukuję cały dzień jakby i w chmurkach zaznaczam sobie, dopisuję sobie po prostu mój komentarz, co należy poprawić, na co zwrócić uwagę i czego się trzymać w kolejnych dniach. Setupy breakout, moje autorskie setupy, przydatne strony, to jest cały czas tutaj coś zmieniam, także trzeba być na bieżąco po prostu z plikiem. No i takie symulacja 10 tików, jeżeli byście zarabiali tylko 10 tików dziennie, lub 50 tików tygodniowo, no to tutaj macie symulację takiego jakby procentu składanego. No i tak, przechodzimy sobie na razie do checklisty. No i tak, checklista, sprawdzamy newsy. Czyli tak, sprawdzamy newsy, PPI dzisiaj są i zapasy ropy. Zapasy ropy mnie interesują, PPI jest aktualnie teraz, tak tutaj po M5, zobaczcie tutaj spike. Już Wam pokazuję. Ten spike to jest newsowy. Warto sobie zaznaczyć tutaj na przykład, to oznaczymy później, że jest to spike newsowy, nie? Bo to będzie, prawdopodobnie będzie sytuacja tego typu, że to będą chcieli zweryfikować tutaj, tak? Do miejsca. Dobra, i teraz tak, jedziemy dalej z checklistą. Sprawdzamy wolumen. Wolumen jeszcze na tą chwilę jest za wcześnie, bo jeszcze mamy godzinę do otwarcia, po prostu przygotowanie robię wcześniej. Ale już widzę na tą chwilę, tutaj zobaczcie, macie 112 tysięcy. Podejrzewam, że dzisiaj jest dzień newsowy, to może być w okolicach 200 tysięcy, chociaż bardziej skłaniałbym się tu ku 150 tysięcy albo 180 tysięcy, nie? Wolumen. I wolumen na S&P głównie mnie interesuje tylko jako wiodący indeks S&P. 250 tysięcy, jak jest na otwarciu, jest ok, to są w miarę fajne warunki, gdzie cena powinna mniej być podatna na manipulacje różnego typu, tak? Bo jest więcej wolumenu, większy jakby obrót na danym instrumencie. Odpalamy wykresy posiłkowe, jest to kolejny trzeci punkt u mnie, czyli QQQ, SPY, DXY, czyli indeks dolara. Także to wszystko macie też u mnie na grupie, ale to są po prostu takie jakby wskaźniki dodatkowe, których używam, tak samo jak Nvidia, jako jakby wiodąca spółka na indeksie Nasdaqa, także na takie rzeczy po prostu patrzę i warto mieć to na uwadze. Ustawić alarmy, czwarty punkt jest u mnie, czyli jeżeli ja jestem przed newsami, to mam takie narzędzie jak Alarm Clock i po prostu 10 minut przed newsem wyskakuje mi okienko pop-up i jest tam informacja, że 10 minut do danego wydarzenia. Sprawdzam połączenie i sprzęt, korzystam z takiego czegoś jak speed test, ale już widzę, że jest ok, wszystko z łączem. Wielokrotnie miałem sytuację tego typu, że po prostu łącze mi nawaliło i straciłem konto fundowane. Miałem kilka takich sytuacji, powiem Wam, że po prostu nagle internet przestał działać, ale to jest wypadkowa tego, gdzie mieszkam po prostu i biorę to na klatę.
Przygotować dziennik lub program do nagrywania sesji. Nagrywam każdą sesję, tak jak mówiłem, tutaj nie będę się jakby rozgadywał. I przygotować plan rozegrania przy pomocy wczorajszych notatek, czyli tak jak mówiłem, te chmurki moje i tak dalej. Na podstawie notatek z poprzedniego dnia rysuję sobie scenariusz na aktualny dzień. No i tutaj mam taką ściągawkę z wykresów H1, slow chart, fast chart, jakich używam. No i przejdziemy tutaj teraz do analizy. Jako pierwszy wykres biorę tutaj Daylen. I teraz tak, po pierwsze, wczoraj było tu nowe ATH. I teraz sytuacja jest tego typu, że jest tu fajny knocik. I tak jak wiecie, na każdym nowym ATH ja po prostu staram się shortować rynek. I teraz dzisiaj również chciałbym shortować rynek. Z tego względu, że jest tu ładny knot, pokazuje mi jakby zbieranie tego wszystkiego i ładowanie się tutaj w dół. Natomiast jak pokazuje historia, zbieranie w tym wypadku nie działa, dlatego będę działał tutaj na momentum, nie? Czyli jeżeli będzie momentum wzrostowe, będę chciał rozegrać longi, jeżeli shortowe, będę chciał rozgrywać shorty. Sytuacja tego typu wygląda tak teraz, że tutaj mamy D1 z wczoraj i ta D1 tutaj była wzięta, tak? I tu są knoty znowu od dołu, czyli docelowo te stop lossy z wczoraj były wzięte. Kolejne stop lossy są tutaj. Więc docelowo, jeżeli tutaj miałoby to mieć sens, no to musiałaby być mocna świeczka spadkowa i z wybiciem dzisiaj tych stop lossów, nawet może testy EMA21 dzisiaj lub jutro. Na tą chwilę tutaj są knoty i tutaj są knoty i tutaj jest knot i tutaj. Więc docelowo jest teraz to wyciągane, natomiast zobaczymy, czy będzie tutaj wyciągane te szczyty wczorajsze, czy nie. Moim zdaniem ciężko określić, naprawdę nie chcę tutaj wróżyć. Docelowo aż prosi się tutaj o korektę do tej linii trendu i ponowienie tych szczytów, nie? Natomiast przy tak mocnym trendzie nie będę tutaj nic wróżył. Przechodzimy sobie na H4. H4 nie za dużo tutaj. Jest jakiś range wzrostowy, nazwijmy to. Dywergencji nie ma. Można tu jakiś podpiąć kanał i tak cena sobie balansuje. Zobaczcie, ile czasu już. Nie ma po prostu moim zdaniem kapitału w rynku. Ok, albo jest po prostu zbierane wszystko pod nadchodzące jakieś mocne ruchy, nie? Z H1 również, zobaczcie, tutaj jest duży range, nie? Więc docelowo w tych granicach shorty, w tych granicach longi. Tu jest teraz środek, ciężko cokolwiek rozegrać, natomiast jeżeli będzie momentum dobre, no to pewnie będzie atakowany ten pivot i będę mógł się tutaj zebrać lub ewentualnie z tego pivota niżej na testowanie wczorajszego close settlera, tak zwanego. O settlerze też nie będę Wam mówił, możecie cofnąć się do poprzednich nagrań lub przeczytać sobie na internecie, co to jest settler. Settle się pisze to, także tak to wygląda. I jeszcze, jeżeli handlujecie u propów, bardzo ważne jest coś takiego jak wchodzicie sobie w ustawienia, data i godzina i synchronizujecie czas, wtedy opóźnienia, jakby tutaj lagi. Tutaj macie, ja mam specjalną wtyczkę do tego, która mi jakby monitoruje lagi, opóźnienie. I tutaj macie, ja mam w tej chwili pół sekundy opóźnienia, jest to względnie ok. Tak to wygląda. Dobra, jako następna rzecz będę tutaj mój autorski wskaźnik odpalał, Open Range Box, czyli to jest pierwsza 15-minutowa świeczka. I na podstawie pierwszej 15-minutowej świeczki czasem podejmuję decyzję o wejściu w pozycję. Dobra, tak to wygląda. Tutaj mam jeszcze na H1 fajną reakcję na VWAP. To jest miesięczny VWAP. No i to jest bardzo, bardzo fajna reakcja. Zobaczcie tutaj, jak ostatnio zareagowali na miesięczny VWAP, mocny wystrzał, więc docelowo mam to na uwadze dzisiaj. Popatrząc teraz po momentum, będzie atakowane wczorajsze high. Dlaczego? Ponieważ tutaj było wczorajszy punkt low, tak? Low wczorajsze tutaj było. Teraz dzisiaj zostało to przetestowane, ściągnięte, więc docelowo, jak wiecie, ja rozgrywam pod high i pod low. Czyli w tym momencie low wczorajsze jest przetestowane, więc kolejne low dzisiejsze jest tutaj, nie? I teraz moim zadaniem jest odgadnąć, czy ja chciałbym rozegrać wzrosty na potwierdzenie high, zebranie tutaj stop lossów, czy zebranie tutaj, w tym wypadku tutaj stop lossów i w tym wypadku pasowałoby trzymać się momentum spadkowego. Natomiast ja nie wiem, co się stanie, bo być może będzie tu momentum, tak jak teraz wzrostowe jest momentum, to będzie podtrzymane zebranie się na VWAP-ie i testowanie wczorajszych szczytów i to by był logiczny target na dzisiaj, ponieważ zawsze warto trzymać się tej części rynku, która ma przewagę w danej chwili.
jeżeli chodzi o day trading, bo w day tradingu interesuje Was momentum tu i teraz, a nie to, co będzie za chwilę, czy wieczorem, czy było wczoraj. Nie? Bardziej Was powinno interesować to, co się aktualnie dzieje. Aktualnie mamy momentum wzrostowe, szukamy zebrania się w pozycje wzrostowe. Teraz tak, jest tutaj dzisiaj range w okolicach wczorajszego close. Tutaj mamy wczorajszy close. Jest to blisko settlera, bo settler jest to troszkę settler jest po prostu inaczej liczony. Tutaj macie ten settlement, settle tak zwany. To jest bo to jest chyba na S&P, tak, a mini. Tutaj mamy na Nasdaq'a. I tutaj jest wyliczany codziennie. To jest po prostu close, ale troszkę inaczej liczony niż normalnie platforma to liczy, nie? Także to wylicza po prostu giełda CME. I to jest tutaj. Dzisiejszy jest tutaj, wczorajszy jest tutaj, nie? I to jest punkt, do którego cena może być ściągana i wtedy reakcja będzie w dół lub w górę. Zazwyczaj, bardzo często, jeżeli zaobserwujecie cenę, to od settlera rynek po prostu wyskakuje w którymś kierunku i już do tego punktu nie wraca. Więc miejcie to na uwadze, że to jest taki punkt, od którego jakby bounce się robi, nie? Czyli pyk i w górę lub w dół, nie? To też warto mieć na uwadze. Korzystam z takich prostych narzędzi, które jakby dają mi chwilową przewagę na rynku, nie? Oczywiście dalej uważam, że na rynku, co byście nie wykorzystali, macie 50% szansy na to, że Wam się uda i po prostu większe lub mniejsze szczęście decyduje o tym, czy Wam się uda w danym dniu zarobić, czy nie. Oczywiście można tam jakąś tam przewagę sobie zrobić, ale ja dalej uważam, że to jakby więcej szczęścia w tym niż jakiejś tam przewagi. Oczywiście statystyka prawdopodobieństwo ma tu dużo do gadania, więc na tym na pewno warto się skupić. No, a na przykład takie wskaźniki typu, tak jak ja tutaj mam VWAP, nie VWAP i tak dalej, to nie ma takiego większego znaczenia. To jest jakby podpowiadacz tylko, żeby rozgrywać dany kierunek nad, pod, żeby to było po prostu na głowie lżej, że jednak coś Cię utwierdza w tym, że Ty dobrze myślisz w danym momencie. Dobra, tutaj był breakout po H1. Widzicie, tu był breakout, ta świeczka jest breakoutem. Więc docelowo to tym bardziej mnie utwierdza w longach, natomiast no, niczego nie mogę być pewny. No i tutaj zobaczymy close. Close jest przetestowany, nie? Chociaż to jest chyba pierwsze miejsce, tak. Pierwsze miejsce z takim mocnym breakoutem, więc docelowo może być to ściągnięte tutaj jeszcze raz i wtedy longi. Zobaczymy, jak pierwsza 15 się otworzy, bo może być taka sytuacja, że tu będzie pierwsza 15 minutówka i teraz wykres będzie tutaj, tak? I druga 15-minutówka ściągnie to wszystko, albo nawet pierwsza ściągnie to wszystko i to będzie tak zwany fake out, czy tam pułapka, trap, jak zwał, tak zwał i rynek wtedy idzie w górę. To jest dość popularne, więc na mojej strategii breakout też trzeba dużo myśleć na temat tego, czy to jest fake out, czy to jest faktycznie breakout w którymś kierunku. Więc poczekamy sobie dzisiaj, były wydarzenia, poczekamy sobie na otwarcie. I sytuacja wygląda tak, że na tą chwilę to wszystko, nie ma to żadnej filozofii, będziemy czekali na jakiś breakout. Po momentum widzę tyle, że chciałbym się w tych okolicach zebrać na longi na tą chwilę, a co będzie dalej, zobaczymy. No to dobra, ja wrócę tak za około godzinkę, zostawiam to, jakby taki wstęp, wprowadzenie, bo jakbym się spóźnił, to już jest to wprowadzenie zrobione i ruszymy sobie z sesją, nie? Tak jak widzieliście, wbiłem się w longi na breakout. Na razie zrobili trapa, czyli tutaj wbijałem się w longi, tak? Natomiast
sytuacja wygląda tak, że zebrali tutaj ten newsowy spike i ja na razie atakuję dolne poziomy, no ale zobaczymy. Mi się wydaje, że będę tutaj dokładał drugą pozycję na longi, czyli w dalszym ciągu kierunek long. Zobaczymy dalej, może się będę odwracał, ale to na niższych poziomach. Czyli jeszcze raz, jeżeli chodzi o setup, to z M5 może to będzie łatwiej Wam zobaczyć, tak? Tutaj jest jakiś breakout, tutaj mamy szczyty, tak? I wyrysowałem sobie linię taką, tak? Tu można by było drugą i po prostu breakout tego ala trójkąta, nie wiem jak to nazwać, czyli jak wiecie, mam system jednej kreski, czyli tutaj wchodziłem na tą świeczkę w longi. I teraz czekam, zobaczymy czy będę dokładał, czy będę się odwracał z pozycją. Dobra, odwracam się, momentum jest silne, wydaje mi się, że tutaj dzisiaj będą shorty rozgrywane, także jeżeli chodzi o setup, to rozgrywam po prostu tutaj tą linię. Oczywiście mógłbym poczekać jeszcze na zebranie się niżej VWAP-a, natomiast po prostu wziąłem tę jedną pozycję, zobaczymy dalej. Niżej będę dokładał pozycję, tak jak już to widzieliście z poprzedniego nagrania. Zobaczcie 10-minutową świeczkę, tak? Może być sytuacja tego typu jeszcze, że wyrysuje się M15, tak? I tutaj lub M10 i tutaj będą po prostu kupowane longi poniżej M10 i shorty powyżej M10 lub M15, nie? Także zobaczymy. Tutaj teraz też gapa tego pokryli, tak? Który był widoczny bardziej na M5, więc tego gapa już schowam, znaczy zlikwiduję, żeby się tutaj nie plątał. No i teraz sytuacja wygląda tak, że spike newsowy został wzięty, czyli tak jakby zrobili pułapkę, tak, pyk, ściągnęli te stop lossy tutaj ze spike'a newsowego i będą atakować moim zdaniem dolne poziomy, nie? Także na tą chwilę tak to wygląda. Tu mogę sobie przestawić, jeszcze zrobić ważną linię, że tutaj będzie po prostu, to jest do wzięcia na tą chwilę i to jest do wzięcia, tak? Ja wybrałem aktualnie stronę na shorty. Zobaczymy, czy się pomyliłem, czy nie. A jeszcze bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o trading na wakacjach, moim zdaniem osobiście jakby pozwalam sobie na większe wahnięcia ruchów w górę w dół, ponieważ ten ruch no, jakby nie pokazuje tutaj trendowego ruchu, tylko bardziej range'owy, nie? Dlatego nawet jeżeli tutaj odbiją sobie troszkę w górę, to ja wolę tu dołożyć na shorty, czyli lekko zgridować, niż po prostu dokładać tutaj w pozycję, nie? No ale natomiast to wynika później z sytuacji, nie? Rozegrania. Ok, dorzucam pozycję. Zobaczcie na H1, bardzo ładna H1. H4 fajnie pokazuje też, czyli H4 fajnie z knotem schodzi poniżej MA21 i moim zdaniem tutaj będzie atakowane teraz poziomy 22 800, nie? I na tą chwilę po prostu będę dokładał niżej pozycję, zobaczymy co z tego wyniknie. Dobra, zbliżamy się do shock time, czyli do 16 i tutaj chciałbym niżej zamknąć shorty gdzieś w tych okolicach, nie? I potem szukać ewentualnie longów jako reversal o 10, czyli o 16 u nas, czyli jakby taki shock time i jakby chwilowy reversal to bym chciał złapać, nie? Więc podejrzewam, że zaraz będę shorty zamykał i będę otwierał longi, nie? Dobra, nawet już to sobie zamknę. Zrobimy sytuację tego typu. I tu ewentualnie, no chyba, że zagram kontynuację, nie? Ale na razie chciałem zyski jakby skeszować, żeby ten minus odrobić z wcześniej, nie? Ok, robię pierwszą próbę jeżeli chodzi o longi. O 16, no odreagowanie do tych poziomów. Dzisiaj nie liczę na jakieś spektakularne zyski i trzymanie długo pozycji, bo no, jesteśmy w range'u, tak jak pokazywałem to na H1. Jest to duży range, zobaczcie, więc docelowo nie widzę tutaj sensu na trzymanie jakby jakichś takich shortów czy coś w tym stylu. Po prostu z 2-3 skalpy po $100 i tyle. I zamykamy dzień. Dobra, jednak dam szansę tym shortom jeszcze. Tak patrzę po H1, teraz patrzę po H4, jak się zamknęła H4. To tak kurczę ciężko, żeby tego nie wziąć.
No i nie atakować tych poziomów jednak, nie? Po głębszym przemyśleniu jednak tego longa nie będę brał. Będę chciał się tutaj zbierać na shorty mimo wszystko, więc tak to wygląda. No, ten punkt jest ważny. Jeżeli to zostanie wzięte, obawiam się jedynie mocnej reakcji w górę, więc tutaj będę musiał uważać, więc to jedyny taki punkt, który jest jakby u mnie pod znakiem zapytania, natomiast no tu jest dużo miejsca. No jest przedwczorajsze low, więc tu jest dużo miejsca, zobaczymy, nie? Jeżeli by chcieli, jeżeli by to było mocna dynamika ruchu, to po wzięciu tych poziomów całkiem możliwe, że będą tu atakowane jeszcze niższe poziomy, nie? Aktualnie widzicie, co się dzieje. Rynek mocno zawrócił. Dokładeczkę tu zrobiłem, poprzecinam nagranie tak, żeby to się wszystko fajnie kleiło, żeby było widoczne, kiedy robiłem dokładki, bo nagranie już trwa kilka godzin, więc będę musiał to po prostu skrócić. No ale ustawiłem sobie tutaj target na maksymalny target, jeżeli chodzi o konto Funding Ticks i tak jak mówiłem, po wypłacie będę kupował kolejne konta, aż do maksymalnej ilości w tym propie. I tylko na tym propie się aktualnie będę skupiał przez wakacje, żeby jakby pokazać Wam, że z jednego też się da. Ustawiłem się ze zleceniem poniżej aktualnego low tutaj. Dość ryzykownie, bo nisko po prostu będę dokładał. Lepiej by było tutaj w granicach VWAP-a dokładać, ale spróbuję się przesunąć po prostu ze stop lossem i jeżeli tutaj bym zgarnął jakieś 2-3 stóweczki, by było perfekcyjnie i bym zakończył sobie dzień, nie? Czyli tak, oczekuję mocnego impulsu i będę się przestawiał ze stop lossem tu coraz niżej i łapię z ruchu ile się da. Dobra, teraz kolejne pozycje będą wchodzić i będę przesuwać się ze stop lossem niżej. Tak jak mówiłem, nie będę trzymał tego na jakby nie wiadomo jak długą pozycję, ponieważ zobaczcie, tu nie ma kontynuacji, tu są wszędzie knoty, tu mamy knot wyciągany, tu był knot wyciągany i to nie ma jakby kontynuacji tego trendu cały czas w dół, nie? Tylko że jest tu góra, dół, góra, dół, góra, dół, dlatego nie będę się dzisiaj nastawiał na jakieś spektakularne zyski. Po prostu tutaj z Wami teraz to zamknę niedługo i w ten sposób rozwinę w ten sposób zakończę dzień, nie? Tutaj z Wami, więc zobaczymy zaraz, czy zgarną te pozycje. Jeżeli zgarną te pozycje, no to będę się przestawiał ze stop lossem, jeżeli nie, to jeszcze poczekam chwileczkę. Natomiast zobaczcie, ten knot mnie niepokoi. No i tu mieliśmy wcześniej knota, który został tutaj wzięty, tak, pyk. No i teraz no, zobaczymy, co się będzie dalej wydarzać. Jedna rzecz, która mnie jakby tutaj utwierdza w tym, to zobaczcie na S&P, nie? S&P ma mocne reakcje w dół, nie? Także to mnie utwierdza jakby w tym, żeby tą pozycję jednak trzymać, nie? Bo jak wiecie, jakby głównym wiodącym indeksem, na który zwracam uwagę, jest S&P po prostu. Jeżeli S&P ciągnie, no to Nasdaq też powinien się odpalać w dół. Jeżeli nie ma takiej sytuacji, no to ewidentnie mamy do czynienia z jakąś dywergencją, jakąś migracją kapitału z indeksu do indeksu lub z danego indeksu do jakichś innych instrumentów, więc dlatego to nie podąża w danym kierunku. Moim zdaniem taka najlepsza sytuacja jest wtedy, kiedy wszystkie indeksy zmierzają w tym samym kierunku, nie? To jest wtedy klasa gatunku i można wtedy naprawdę fajnie pocisnąć, nie? Ok, i tu niedługo będziemy zamykać pewnie pozycję. Ok, i przestawiam się z stop lossem tutaj. Jak zawrócą, to zawrócą i będziemy kończyć sesję na dzisiaj. Także spokojnie, to jest malutkie konto. Tutaj mam raptem stop lossa $2000, więc muszę bardzo uważać. Więc zobaczcie, jak jest zysk $400, to łatwo policzyć, ile to jest w stosunku do 2000, bo pamiętajcie, w propach nie macie kapitału 50 000, tylko waszym kapitałem w propie jest to, ile możecie stracić całkowitego stop lossa tego, nie? Czyli w moim przypadku jest to 2000, więc taki mam kapitał 2000. No i tutaj można to zamykać. Oj. No. Ok, nie ma sensu dalej tego trzymać. Podejrzewam, że teraz mnie to wybije. A może nie, zrobili trapa, zobaczcie tutaj na tą świeczkę. Jest jeden tick, 2 tiki wyżej, czyli złapali tą świeczkę i poszli w dół.
Okej. No i tutaj będziemy kończyli zaraz. Tylko, że ja to kończyli, to mówię już od jakiegoś czasu. Także fajnie właśnie to pokazuje, taka pozycja pokazuje to, jak prowadzić pozycję. To też mi się udało tutaj Wam pokazać. Ja sobie prowadzę pozycję co 2 świeczki. Jak jest kontynuacja, co 2 świeczki prowadzę pozycję. Co 2 zamknięte świeczki na tikowym oczywiście, nie? Bo ja prowadzę pozycję na tikowym wykresie. Więc następna się zamknie i następna. OK, i tutaj będę zaraz zamykał. Dobra, muszę to zamknąć z racji tego, że tutaj mam bliziutko target, nie? I żeby nie przesadzić, bo mój maksymalny target dzienny jest to $750, bo jest to 25% całkowitego zysku. Więc docelowo tutaj mam prawie maksymalny target. Dla mnie to wystarczy. W 3 dni mam dobre $1500 zarobione, więc docelowo, zobaczcie, jakie tu procenty się trzaska, także naprawdę wystarczy ten 1 mikrokontrakt, 2 mikrokontrakty, żebyście naprawdę fajne pieniądze wyciągali. Chodzi tutaj o to, żebyście, żeby te emocje uspokoić, żeby wami to nie targało, czyli ustawić takie ryzyko, które jesteście w stanie tolerować, nie? Więc docelowo tak należy postępować, jeżeli chodzi o trading. Na spokojnie, takie ryzyko, które możecie znieść, tolerować, takie ustawiacie na pozycjach, nie? Jeżeli spoko dla Was jest 4 duże kontrakty na depozycie $2000, bo przypominam, że $2000 na koncie $50,000 to jest ta wartość, którą się powinniście posługiwać, a nie tym, że Wy macie tutaj cyferkę $50,000, bo co z tego, skoro możecie tylko stracić raptem $2000. To jest zawsze ten stop loss to jest Wasz wyjściowy kapitał i procenty obliczacie, czy tam zyski, straty obliczacie według stop lossa, czyli tego kapitału, którego możecie stracić i po czym Wam odcinają konto, a nie według tego, co macie tam 50,000 napisane, czyli bo to jest po prostu zabieg marketingowy. W propach nie chodzi o to, żebyście zarobili pieniądze. Pamiętajcie o tym, w propach zależy na tym, żebyście wykupowali konta i dostarczali do firmy pieniądze. Dobra, nie będę przeciągał w tym nagraniu, myślę, że to było wszystko. Myślę, że troszkę merytoryki też się wdarło. Polecam też subskrybować, jeszcze przypomnę się o subskrypcji, o lajkach, o komentarzach. To tam jeszcze pamiętajcie, że mam też social media, oczywiście tam mniej się publikuje i tak dalej, bardziej się skupiam na YouTubie, ale jeżeli macie Instagrama, macie Xa, to też tam nie znajdziecie. Wszystkie moje media, social media znajdziecie w opisie, a także tutaj gdzieś na YouTubie jest przypięta strona i tam macie pod jednym linkiem wszystkie moje social media. Także jak chcecie obserwować czy coś, to gorąco polecam. No i dobra, to myślę, że w następnym tygodniu zrobię kolejną sesję, w piątek wyjeżdżam, także już w tym tygodniu nie zrobię kolejnej sesji. No i co? I myślę, że jakąś wartość wniosło to nagranie dla Was i pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach.